Jak zapewne wszyscy dobrze z lekcji historii pamiętają, zakon krzyżacki był kiedyś w Polsce potęgą. Dziś o tej dawnej potędze przypominają wzniesione w czasach świetności Krzyżaków charakterystyczne, warowne zamki. Opowiemy Wam o pierwszym w państwie krzyżackim sanatorium oraz pokażemy uznawany za najwspanialszy na świecie obronny wychodek. Zapraszamy do zamków krzyżackich Dolnego Powiśla. Najatrakcyjniejszym zabytkiem Sztumu jest XIV-wieczny zamek pokrzyżacki, wybudowany w latach 1326–1333 jako letnia rezydencja wójta oraz wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Wzniesiono go na pasie ziemi położonej pomiędzy dwoma jeziorami w miejscu staropruskiego grodu, na planie nieregularnego pięcioboku. Powstał z cegieł na kamiennych fundamentach i wysokiej kamiennej podmurówce. Budowla była wielokrotnie niszczona, m.in. w XV wieku, w czasie wojen polsko-krzyżackich, a także w czasie wojen szwedzkich w XVII wieku. Do dziś zachowały się dwa skrzydła przebudowane w XIX wieku: baszta więzienna, brama i mury obwodowe. Zamek w Sztumie był także jednym z pierwszych na tych terenach obiektem sanatoryjnym. W XV wieku wielcy mistrzowie krzyżaccy często cierpieli na kamienie nerkowe. Przyczyną tych dolegliwości była fatalnej jakości woda, którą pito w Malborku. Aby nieco podreperować zdrowie, wysocy urzędnicy zakonni wybierali się w ciepłych miesiącach do zamku w Sztumie. Tutejsza woda uchodziła bowiem za leczniczą. Na początku 2018 roku obiekt przejęło państwo, a zamek stał się oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku. Wewnątrz nie ma zbyt wiele do oglądania. Znajdziecie tu niewielką, ale dość ciekawą wystawę archeologiczną, tablice prezentujące zamki na terenie dawnego państwa krzyżackiego oraz nietypową wystawę prezentującą stroje krzyżackich dostojników oraz włodarzy państwa polskiego i litewskiego z okresu bitwy pod Grunwaldem. W bezpośrednim sąsiedztwie zamku znajduje się główny element w krajobrazie staromiejskiej części Sztumu – kościół parafialny Świętej Anny. Zbudowany po wojnie 13-letniej, obecny kształt uzyskał na przełomie XIX i XX wieku. W centrum Kwidzyna możemy podziwiać okazały XIV-wieczny kompleks katedralno-zamkowy. Już na pierwszy rzut oka budowla wyda nam się znajoma, a to za sprawą charakterystycznego gdaniska, które można podziwiać na wielu zdjęciach i folderach z Polski.
Obecny zamek zbudowano na przełomie XIII i XIV wieku, w miejscu nieco starszego założenia, jako siedzibę kapituły pomezańskiej. Pierwotnie zamek stanowił samodzielną budowlę, a dopiero później połączono go z katedrą, a jedną z wież przekształcono w dzwonnicę. Król Władysław Jagiełło zajął zamek podczas wielkiej wyprawy przeciwko Krzyżakom w 1410 roku, a na mocy drugiego pokoju toruńskiego w 1466 roku zamek powrócił w ręce krzyżackie. Budowla doznała poważnych uszkodzeń w czasie potopu szwedzkiego. W XVIII wieku władze pruskie nakazały rozbiórkę. Dewastację zamku powstrzymano i przeprowadzono pierwsze prace rekonstrukcyjne dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Pełnił on rolę sądu i więzienia. W czasie II wojny światowej był siedzibą szkoły Hitlerjugend. Po wojnie przeprowadzono remont wnętrz i w 1950 roku otworzono muzeum. W wyniku częściowej rozbiórki zamku w XVIII wieku zachowała się tylko północna część przyziemia z krzyżowym sklepieniem wspartym na masywnych ceglanych filarach. Możemy tu obejrzeć niewielką wystawę szkła artystycznego. Na pierwszym piętrze w skrzydle północnym mieścił się refektarz zimowy z unikalnym sklepieniem palmowym z promieniście odchodzącymi żebrami. Była tu także kaplica i mieszkanie prepozyta, czyli przewodniczącego kapituły. W części zachodniej usytuowano dormitorium, czyli sypialnię. Skrzydło południowe mieściło refektarz letni i salę posiedzeń. Większość komnat posiadała sklepienia gwieździste. W pomieszczeniach możemy obejrzeć wystawy prezentujące kulturę Dolnego Powiśla, rzemiosło artystyczne i sztukę barokową. Można tu zobaczyć także kilka ciekawych wystaw czasowych. Nam udało trafić się na wystawę noży i scyzoryków. Warownia szczyci się prawdopodobnie najwspanialszym wychodkiem na świecie. W Kwidzynie Gdaniskowa wieża jest wysoka na 25 metrów i wysunięta aż 54 metry poza bryłę, a z zamkiem łączy ją kryty pomost wsparty na 5 filarach. Takie usytuowanie wieży oprócz celów sanitarnych miało także swoje strategiczne zastosowanie. W przypadku najazdu i zdobycia zamku stawała się wieżą ostatniej obrony. Główny poziom wieży zajmuje pomieszczenie z ceglaną posadzką i krzyżowo-żebrowym sklepieniem. W posadzce znajduje się otwór służący do wyrzucania nieczystości. Zapewne nad jego częścią usytuowana była drewniana kabina. Obecnie w ganku Gdaniska znajduje się ekspozycja etnograficzna prezentująca sztukę i kulturę Dolnego Powiśla. Drugie piętro zamku to wystawa prezentująca przyrodę Polski Północnej. Na wystawie prezentowane są liczne gatunki roślin i zwierząt w sceneriach odzwierciedlających ich naturalne środowiska, wzbogacone efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Przydaje się tu audioprzewodnik, dzięki któremu możemy wysłuchać fachowego komentarza i wielu ciekawostek. Do najcenniejszych zbiorów przyrodniczych prezentowanych na wystawie należą egzemplarze gatunków chronionych i rzadkich. Eksponaty paleontologiczne, takie jak ząb mamuta, czaszka tura oraz skamieniałe jajo dinozaura, przypominają o pradawnych dziejach regionu.
Wchodząc na dziedziniec zamkowy, kierujemy się na taras widokowy, z którego można obserwować panoramę Doliny Wisły. Stoją tu także dwie armaty z 1861 i 1863 roku, zdobyte przez Prusy w wojnie z Francją w latach 1870–71. Równie wspaniała jak zamek jest katedra, pochodząca z lat 1310–1360. Jest to pseudobazylika, podobnie jak zamek, murowana z cegły o układzie gotyckim. Sprowadzeni do Polski w XIII wieku rycerze zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego zbudowali sieć znakomitych fortyfikacji. Zamki krzyżackie w Polsce to jeden z najciekawszych w Europie zespołów tak dobrze zachowanych obiektów wojskowych średniowiecza. A losy rycerzy zakonników w białych płaszczach z czarnym krzyżem poruszają od lat wyobraźnię miłośników historii, turystów i nierozerwalnie łączą się z historią wielu miast. Jeśli należycie do tej grupy, odwiedźcie koniecznie zamki w Sztumie i Kwidzynie.